No, pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy po tej naszej tutaj wizycie, że nie ma co czekać do roku 2028, bo szyjąc plany rajdowe z perspektywy domu, wydawało się być, że ten Dakar jest trudny i to nawet nie chodzi o teren, tylko ten trud mieliśmy wrażenie, że przygotowanie się, ogarnięcie wymaga jakichś innych przygotowań niż nasze dotychczasowe doświadczenie. Spojrzeliśmy, jak to wszystko wygląda, to się niczym nie różni od rajdów, które już dotykaliśmy. Tak jak rajdy Breslau, Fenix, Balkan, nawet seria Kinga, one są bardzo podobnie przygotowane, jeżeli chodzi o całą proceduralność. W tym może być troszeczkę więcej challenge'u i wyzwania z logistyką, ale to i tak sobie już mamy zamiar przetrenować na pierwszym rajdzie za w sumie 3 miesiące na rajdzie Maroko Desert Challenge. Wejdź do świata ekstremalnego motosportu i poznaj prawdziwe oblicze rajdów terenowych. Bez cenzury, z pasją i pełnym zaangażowaniem. Tu każda rysa na karoserii to historia, a każda meta to osobiste zwycięstwo. Witaj w Red Fox. O, zakupy były. Co masz? Co mam? Kupę papieru. Mamy tak, linę. Lina. To znaczy, że Jest. co? Że jedziemy gdzie? Kompresor też mamy i kupę waluty. Idziemy na imprezę. Poupalać na pustyni. Thank Bye. See you. Bye. Czekaj, bo nie o, jest. Ano YouTube. Subscribe. Subscribe. Jest. A czy ty subskrybujesz Red Fox, tak jak nasz nowy kolega? Push track. O, Okej. okej. Dawaj. Lina jest. Kompresor jest. Powinniśmy Toyotę nie zagrzebać. Musieliśmy to dokupić, ale w bagaże mamy puste, więc wrócimy z tym do domu. Mamy Thunderka dwucylindrowego, ale sprawdziłbym, czy działa, wiesz? Coś w rodzaju kinetyka. No zobaczcie. A, tylko nie mamy, wiesz co? Szekle. Idziemy po szekle jeszcze. No. Bez szekli będziemy się pierdzielić. 7, 8, Trochę się bardziej zaopatrzyliśmy. 10. Mamy do puszczenia. O, te? 1, 2, 3, 4, 5. Dobra, Edek. Trzeba sprawdzić, czy coś się nauczyliśmy, kurde, przez ten czas, to. Tak, trzeba sprawdzić, czy w ogóle coś, co kupiliśmy, działa. To może być ciekawe wyzwanie. Jak słuchaj, nie ma, Edek, nie będzie z tym problemu, zobacz. Tu każdy ma kompresor z terminalem na płatność. Także widzisz. Spuszczamy. Ile mamy w defaulcie, zobaczymy. No 2,5. Ja bym dał 1-2. Pełna faja i do góry. Czegoś nie zapiął, bo krzyczy. Jest i nasz dzielny wojownik. Właśnie z dzielnością tego wojownika to jest gorzej, się okazuje. Wiesz co? Edek, ty chyba nigdy nie jeździsz autem o małej pojemności. Dlatego może tak się wydaje. Ale... I tak jak na, nie wiem, 2-litrowy silnik to... No to 2 litry, ale 3 tony. Nie tak dużo gazu, lewo prawo. Jedzie.
ładnie wybiera. Żeby chyba jakiś szamania, kurwa, takiego mocnego. Tu już ładuj. Ty, na ziemi będziesz miał boka, nie? Na bocie, wiesz o co chodzi? Tak. A to trzyma ten piasek, kurwa. Żeby było ta kąt, że ja p***ę. Jak na tych pańskich filmach, Edek. Jak kurwa w Arabii Saudyjskiej z takimi patronami, ale to robimy to samo Edek teraz. Dokładnie to samo robimy. Czy to tak wydawało straszne na tych filmach, nie? Tak. No to kurwa jest... No jak są wydmy wielkie w piździec. No ale wiesz, to się wydaje straszne na zdjęciach, a to kurde... Więc jedziemy, planujemy to zrobić w roku 27, w styczniu 27. Więc tak naprawdę jak ten sezon zaczniemy w kwietniu, jeżeli chodzi o pierwszy rajd, do kwietnia mamy przygotowania i dużą ilość treningów, to w ciągu roku zrobimy jeszcze Feniksa, to jest 7 dni rajdu w Tunezji, potem zrobimy jeszcze 5 dni rajdu Dubai Desert Challenge, który jest koło listopada i 2 miesiące i mamy styczeń 27 roku, a styczeń 27 roku kolejny Dakar. Zaplanujemy to tak, żeby siłą rozpędu wszystko się wydarzyło. Oczywiście wiele rzeczy się może w trakcie zmienić. Możemy odkryć i pewnie napotkamy wiele utrudnień i przygód, których sobie nie wyobrażamy, że są przed nami. No ale o to chodzi, no przecież kurde, po to wchodzimy w takie wyzwanie, żeby te rzeczy odkrywać i je pokonywać. Pojeździłoby się, jak to jest niesamowite, jak też zmienia się poznanie pustyni, jak stoisz sobie tutaj jako pieszy, albo przyjeżdżasz jakimś takim cywilnym autem, a nagle wsiadasz w sprzęt, który no, deklasuje tą pustynię. One mają taką zdolność jazdy po tych piaskach, że ocena z zewnątrz, a ocena z wewnątrz auta już jest zupełnie czym innym, więc my dzisiaj przyjechaliśmy tutaj Toyotą Ford coś tam. Fortuner. No i ona nie daje żadnej przyjemności jazdy po tych piaskach. Jakiś chyba 2-litrowy silniczek, waga 2,5 tony i to ledwo co podjeżdża pod większe wzniesienia, pomimo tego, że mamy zapięty reduktor. Brakuje mu po prostu momentu obrotowego, mocy, nie jedzie to, ale jak sobie wsiadasz czy w Polarisa, czy w Taurusa, no, które jeszcze nie miałem okazji jeździć po piaskach, no to tam nagle te samochody się wspinają i jeżdżą i latają po tym. Więc tak, chciałoby się potem pojeździć, no i chce się jeździć, dlatego idziemy z takim planem, z takim kalendarzem. Będziemy jeździć po piaskach.
Co my tu mamy dobrego? Naleśniczki? To dobra. No i dobra, bierzmy po troszku i zobaczymy. A ja tam idę zobaczyć, tam Dobra, to zobaczymy tam jeszcze. Moment. Tu mamy raj offroadowy dla offroadowców i nie tylko. I offroadowców. Uczyliśmy pokonywać się wydmy naszymi pięknymi, jakże słabymi pojazdami. Brak mocy. A few moments later. Poszliśmy na jedzonko. Ja jako jedyny nie jem, bo się najadłem kanapką dzisiaj. Będziemy wiedzieli? Chłopaki mają makarony. Ryż. Enjoy, bye. I will wait for the video. Kupione u 3 żon tutejszego, nie wiem, bossa. Zaraz zobaczymy, kto się posra, a kto nie. Tutaj na herbatę przyjdziemy. Tutaj grill nas błędnie wprowadził zrozumienie, że będziemy jedli jakiegoś pustynnego szczura, a nie będziemy jedli pustynnego szczura. Tylko 2. Tylko 2 w formie biryani. Zjemy, dobre, patrz, tam. Szarpany szczur z ryżem. Ale teraz dopiero chyba się zaczyna godzina, wiesz, offroadowa i turystyka, te kwitnie o tej godzinie. Także zjemy, zobaczymy co tu ciekawego, to jakiś kamer chyba jest. No dobra, nowe smaki. Przygoda, nie? Po to tu przyjechaliśmy, tak? No, przygoda to będzie w samolocie. Nie dla nas, tylko dla reszty pasażerów. Dobrze, przeżyjemy, nie takie rzeczy siadło. Wygląda bardzo ładnie, wbrew pozorom tego, w jakim jesteśmy miejscu. Może się wydawać, że to nie będzie ładne, ale jest ładne. Nie, dobrze wygląda. No. Dobrze jest zawsze taki autentyk. O i makaronik, proszę bardzo, elegancko. Super. Zjemy. Welcome, my brother. Welcome, my friend. Hi. Thank you very much. Yeah, I know. I know. Oh, many horsepower. Yeah, Many. actually it's around 400 horsepower. Yeah, it's perfect. Hello! Niech ten urywek będzie obrazem życzliwości Arabów. W ogóle ludzi nie znaliśmy wcześniej. Podjechali, chwila gadki, dać jeszcze przejechać, dali się karnąć Land Cruiserem 300 i Land Cruiserem 100. No i wiecie co? Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w innym kraju. Nice, thank you very much! Nice driving. Ale fajni ludzie. No i co? Trzeba przyjechać do Arabii, bo są naprawdę fajni ludzie tutaj. W ogóle ich życzliwość nie zna granic. Przede wszystkim zapraszali nas do siebie do domu, żebyśmy przyjechali do nich na obiad, zjedli z nimi obiad, napili się kawy, poznali ich żony, że możemy liczyć na ich pomoc w razie co. Super, no nie spotkałem się z czymś takim w żadnym innym kraju. Ale fajnie, thank you. Dobre wariaty. Dziękuję. Po polsku. My friend, he want take from you take a picture for us. Okej. Oczywiście. Thank you. Thank you very much. O. Woohoo. Kurwa.
Co się tak wychylasz? Łapę ten. Gdzie pojedzie? No zajebiście to radzi. Nawet się szykujcie na mistrzostwa. Ale bokiem kurwa idzie jebany. Lepiej tak niż tylko przyzwyczaić. Jak się za bardzo stoisz, to No, że kamerę włączyłem, kurwa. Ja pierd... Po rękach, kurwa, po oczach. Ale! koniec złotego, nawet Toyota nie wytrzyma. Edek, trochę piachu nam się nasypało. Widziałeś? Dobrze, że ta pizzerka jest w kolorze piasku, to nie widać, kurwa. To nie bez powodu chyba takie robią, co? Chyba tak. Mocno chyba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ متواجدين الآن في الزحمية وشكرا لكم. الحصول في موقع في عند القرارة، وأخونا هذا مصور ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا لكم. Czemu się bawię w offroad? No nie ma tutaj żadnych racjonalnych przesłanek do tego, żeby to robić. Ale chyba tak mi się wydaje, tak jak z każdą pasją. Czy alpinista ma racjonalne wytłumaczenie, czemu ryzykuje życie i spina się na najwyższe szczyty, ryzykując z odmrożeniem, odpadnięciem, odklejeniem się od ściany. To jest po prostu pasja, to jest coś, do czego ci bije serce, gdzie czujesz, że realizujesz jakieś swoje wewnętrzne marzenie, realizujesz siebie, przeżywasz tą adrenalinę, przeżywasz tą całą organizację. To wszystko napędza. No w tym życiu pytanie sobie trzeba zadać, o co chodzi w życiu. Czasy się zmieniają, kiedyś w życiu chodziło o to, żeby je przeżyć, żeby przetrwać i zabezpieczyć swoje potomstwo. I większość życia się poświęcało na to, żeby ukleić ciepłą kolację, żeby ukleić ciepły dom na wieczór, na zimę. W naszych czasach dzisiaj możemy i mamy to szczęście, możemy żyć trochę inaczej. Nasze pasje, marzenia zaczynają mieć duże znaczenie. Dużą część życia poświęciłem biznesowi, karierze, pracy, też innym wyzwaniom, też challenge'om. Dokładnie takim samym, tą samą energię czułem, robiąc biznes, budując firmy. Dokładnie to samo, co czuję teraz, myśląc o budowaniu teamu i startowaniu w różnego rodzaju rajdach. Tam też nie robiłem tego stricte z nastawieniem, żeby zarabiać pieniądze. Robiłem to, bo to było ekscytujące. Dzisiaj moja ekscytacja zaczyna się przesuwać gdzie indziej. Widzę ją i czuję ją w zapachu spalin, w konstrukcji samochodu, w dźwięku silników, w pocie, łzach, w bólu, w gorącu, w zimnie, w problemach, ale i też w zwycięstwach, satysfakcjach, w ludziach. Chyba najważniejsze też w ludziach, jakich tutaj się spotyka i na rajdach, i w ogóle w świecie motoryzacji, bo dla mnie Dakar nie jest takim jedynym trybem. Mnie kręci motoryzacja, tutaj poczułem największą taką ekscytację. To są samochody, ich budowa, kolekcjonowanie, motocykl, cała branża. Skupia fajną grupę ludzi, pasjonatów, a w tym sporcie to jeszcze dochodzi mental sportowca. Wczoraj miałem okazję chwilę porozmawiać z Naserem
i zadałem mu pytanie, czy i jaki ma w sumie strach w sobie wewnętrzny, czy jakąś taką obstrukcję wewnętrzną, jak wsiada do samochodu i jedzie i prowadzi. Chwilę się zastanowił i mówi, że nie można ich mieć. Jeżeli chcesz jeździć, to ich nie można mieć, więc od takich sylwetek można się uczyć postawy. Ja się muszę jej nauczyć, muszę dużo rzeczy w sobie zmienić, muszę dużo rzeczy w sobie przepracować. Znaleźć trochę, może więcej spokoju, mniej perfekcjonizmu. On mnie troszeczkę przyciska. No ale dlatego tu jestem. Dlatego tu jestem, żeby dalej się rozwijać i dalej się zmieniać. Starać się być lepszym, innym. Jeszcze młody jestem.